Celem naszego rejsu było opłynięcie archipelagu Kornati, jednego z najbardziej malowniczych zakątków północnej Dalmacji. Załogę stanowiły dwie żeglarskie rodziny z dziećmi, łącznie 8 osób, a pasażerem był piesek Pipi. Po sobotnim odbiorze jachtu i zaopatrzeniu go we wszystko, co potrzebne na kilka dni na wodzie, nadszedł długo wyczekiwany moment. W niedzielne przedpołudnie bez pośpiechu opuściliśmy port w Biogradzie. Kierunek nasz pierwszy port to Marina ACI na wyspie Rzut. Planując trasę, staraliśmy się dopasować do całej załogi, zwłaszcza do dzieci. Nie chcieliśmy się nigdzie śpieszyć, więc przeloty były raczej krótkie. Codziennie robiliśmy przerwę na kąpiel, czasami rzucaliśmy kotwicę w spokojnej zatoce, innym razem łapaliśmy boję i wskakiwaliśmy do wody. To miał być rejs bez napięcia, z czasem na żeglowanie, ale też relaks i po prostu bycie razem. Archipelag ten tworzą 3 większe wyspy: Rzut, Kornat i Piszkera oraz ponad 100 mniejszych wysepek, skał, raf i mielizn. Choć większość archipelagu objęta jest ochroną w ramach Parku Narodowego Kornati, wyspa Rzut znajduje się tuż poza jego granicami. Dzięki temu jest nieco bardziej dostępna, można tu swobodnie cumować, np. w Marinie ACI, bez dodatkowych opłat parkowych, a przy tym doskonale wpisuje się w charakter całego regionu, dzikiego, skalistego, jednocześnie niezwykle malowniczego. O samym parku opowiem jeszcze później. Marina Rzut do najtańszych nie należy, to zdecydowanie warto tu zacumować, nie tylko ze względu na lokalizację i na niepowtarzalny klimat. Z drugiej strony pomostu, do którego stajemy równo na morzu, znajduje się piękny, naturalny basen. To idealne miejsce na odpoczynek po intensywnym dniu pod żaglami. Oglądanie dzieci z pokładu jachtu po wyczerpującym dniu na żaglach ma swoje zalety. Dzięki temu kąpiel może trwać do woli. Celem kolejnego dnia była zatoka i park przyrody Telaszcica na wyspie Długi Otok. Po drodze przepływamy przez malowniczą cieśninę Prowesa Mala, gdzie głębokość miejscami spada do 4 metrów, a prąd może osiągnąć nawet 4 węzły. Warto zachować czujność, szczególnie przy silniejszych wiatrach. Aby wpłynąć do parku, konieczne jest wykupienie biletu. Skorzystaliśmy z aplikacji MySea, wybierając jednodniowy bilet na nasz jacht ze zniżką 15%. Koszt wyniósł około 77 euro. Taki bilet uprawnia do postoju w obrębie parku również na boi aż do godziny 12 następnego dnia bez dodatkowych opłat. Od razu zarezerwowaliśmy też miejsce w Marinie ACI Piszkera na kolejny wieczór, korzystając z tej samej aplikacji. Park Przyrody Telaszcica to jeden z najbardziej malowniczych zakątków Chorwacji. Leży na południowo-wschodnim krańcu wyspy Długi Otok, gdzie zatoka o tej samej nazwie wcina się w ląd na blisko 4 mile morskie. Otoczona lasami piniowymi i skalistym wybrzeżem, stanowi idealne miejsce na spokojny postój na boi z kąpielą i krótkim spacerem wśród śródziemnomorskiej przyrody. Można tu zobaczyć słone jezioro Mir oraz klify sięgające nawet 200 metrów wysokości. My zatrzymaliśmy się w północnej części naturalnej zatoczki Tripuliak. Ze względu na upał postanowiliśmy ochłodzić się w przejrzystej wodzie, podziwiając bogaty podwodny świat i morskie tematy. Trzeciego dnia rejsu obraliśmy kurs na Marinę Piszkera, po drodze zatrzymując się przy słynnej plaży w Zatoce Lojena na wyspie Lewarnaka. I tak z Parku Przyrody Telaszcica wpłynęliśmy do graniczącego z nim Parku Narodowego Kornati. Niegdyś oba te parki stanowiły jeden obszar chroniony. Po drodze podziwialiśmy z jednej strony surowe, dzikie wyspy archipelagu Kornati, a z drugiej bezkres otwartego morza. Miałem wrażenie, jakbyśmy przenieśli się na inną planetę. Wyspy te nie są dziś zamieszkane na stałe. Brakuje na nich wody pitnej. Są skaliste, pokryte cienką warstwą traw i niskimi krzewami. W przeszłości porastały je lasy, a teren był zamieszkały. Jednak przez wieki lasy wypalano, by uzyskać pastwiska dla owiec i kóz.
Ostatecznie zniknęły lasy po wielkim pożarze w XVII wieku i do dziś się nie odrodziły. W całym tym rejonie jedynym miejscem, gdzie można uzupełnić wodę, jest Marina Piszkera. Woda dostarczana jest tam statkami. Zatrzymanie się na terenie parku wymaga wykupienia biletu wstępu, który uprawnia do cumowania napoi lub kotwiczenia, ale wyłącznie w wyznaczonych miejscach ze względu na ochronę dna morskiego. Opłata za bilet obejmuje postój na terenie parku i nie trzeba ponosić z tego tytułu już dodatkowych kosztów. Alternatywą jest nocleg w Marinie Piszkera. Rezerwacja i postój dają prawo do cumowania na terenie parku, także poza mariną, do godziny 19 dnia następnego. W samej marinie wodę można pobrać do godziny 10, choć na dystrybutorach wciąż widnieje informacja o limicie 100 litrów na jacht, nie jest ona już aktualna. W ostatnim czasie zbiorniki marin zostały wymienione na większe i obecnie można napełnić zbiorniku jachtów do pełna, jak zapewnia obsługa mariny. Kolejnego dnia obieramy kurs na południowy wschód. Ze względu na brak wiatru planujemy postój przy wyspie Kamenijaka, by poczekać na jego przyjście i jeszcze przez chwilę nacieszyć się pięknem parku. Po krótkim przelocie na silniku, który dla najmłodszych sterników był okazją, by spróbować sił za kołem sterowym, zatrzymujemy się na kotwicy w wyznaczonym miejscu, bo wszystkie boje były już zajęte. Po południu stawiamy żagle i kierujemy się na północny wschód, w stronę wyspy Paszman. Naszym celem jest zatoka Landin, gdzie zarezerwujemy boje przy konowie o tej samej nazwie co zatoka. Wyspa Paszman to jedno z mniej zatłoczonych, a przy tym wyjątkowo zielonych miejsc w północnej Dalmacji. Oddzielona od lądu kanałem paszmańskim, słynie z krystalicznie czystej wody, silnych prądów morskich i dziesiątek urokliwych zatok. Od strony Kornatów zatoki są dzikie i spokojne, idealne na nocleg napoi i urozmaicenie w drodze powrotnej z archipelagu. Na lądzie czekają małe konoby, oliwne gaje i widoki, które naprawdę zapadają w pamięć. Konoba Landin. Zdecydowanie jedno z tych miejsc, do których chce się wracać. We czwartek obraliśmy kurs na południowy wschód. Po tradycyjnym już postoju na kotwicy przy wschodnim brzegu wyspy Gangaro wpłynęliśmy od północy na Pirowacki Zalew. Po południu dotarliśmy do Pettiny, urokliwej osady i mariny położonej na wyspie Murter. Piątek to dzień powrotu do mariny Kornati w Biogradzie na Moru. Ale pewnie już się domyślacie, że po drodze nie odmówiliśmy sobie małego przystanku, który ostatecznie okazał się całkiem długi. Zatoka Zaklopica na wyspie Paszman, niemal naprzeciwko Biogradu, po drugiej stronie kanału paszmańskiego, zachwyciła nas swoim urokiem i widokami. Warto jednak wiedzieć, że nawet za postój na boi w ciągu dnia trzeba tu zapłacić. No ale to w końcu wakacje, a było warto. Ale to nie miało być tak dosłownie! Potankowanie, zdanie jachtu i kończymy tygodniowy rejs pełen wrażeń, miejsc i krajobrazów, do których z pewnością będziemy wracać pamięcią, a nie tylko. Choć czujemy lekki smutek, że ta część podróży dobiega końca, to towarzyszy nam też dreszczyk emocji, bo już dziś wieczorem zmieniamy jacht i ruszamy w kolejny tygodniowy rejs. Dziękujemy naszym przyjaciołom za wspólną przygodę, a Wam za poświęcone kilka chwil. Może ten film zainspiruje kogoś do tego, by przeżyć podobne wakacje. A jeśli potrzebujesz kogoś, kto pomoże w organizacji lub w poprowadzeniu rejsu, wiesz, gdzie mnie znaleźć. A w kolejnym vlogu przeniesiemy się na Mazury, na nasze polskie wody pełne ciszy, mgieł i wspomnień lata. A potem wrócimy tu, na Adriatyk, by odkryć nowe wyspy i miejsca w drugiej części rejsu po Kornatach, tym razem w męskiej załodze.